Siemka, nazywam się Iwan, jestem z Ukrainy. Przyjechałem z Ukrainy tak z ponad 3 lat i pracuję jako filmowiec w HRCube. Co skłoniło Cię do wyjazdu z Ukrainy i dlaczego wybrałeś Polskę? Przyjechałem tu z kolegami przed pandemią koronawirusa. I tak wyszło, że przyjechaliśmy tutaj tak spontanicznie. Nie miałem takiego zamiaru tu zostawać, albo w ogóle gdzieś zostawać za granicą. Były takie marzenia kiedyś tam wyjechać do Stanów, ale to tak zostało tylko marzeniem. Ale jakoś po tym koronawirusie pracowałem jako magazynier. Praca była spoko. Pierwszy to jest bliskość do domu, bo nikt się nie spodziewał, że wybuchnie wojna i wtedy mógłbym sobie jechać tam. No a drugie to język. Jest bardzo podobny i tak w miarę łatwo mi idzie. Jak wyglądały Twoje pierwsze dni w Polsce i co było największym wyzwaniem? A co Cię zaskoczyło? To, że przyjechaliśmy w niedzielę, tu nic nie pracuje, to była masakra, tragedia. To, że trzeba numer telefonu rejestrować, trzeba podawać paszport i tam różne dane wypełniać, to też tak strasznie dziwnie to było, no ale już tak jest. Jak wyglądała Twoja pierwsza praca i co należało do Twoich obowiązków? Pierwsza praca to pracowałem jako magazynier w preparacji, składałem różne zamówienia i odwoziłem ich na strefę pakowania. W moich zamówieniach było wszystko, co dotyczy wyposażenia domu i różne tam lodówki, meble i tak dalej. A korzystałeś z pośrednictwa agencji, czy przyjechałeś całkiem na własną rękę? Nie. Przyjechaliśmy z kolegami do agencji Urban. Wszystko nam dała agencja na pierwszy czas. Mieszkańko, pracę. Ja tylko przyjechałem, podpisałem kilka papierów, poszedłem w urząd, zrobiłem sobie PESEL i gotowe. I wyszedłem do pracy tam za kilka dni. Dobra, co pomogło Ci najlepiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości, języku, kulturze, codziennym życiu? Najgłówniejsze to jest nauka języka. Trzeba najpierw się nauczyć różnych przekleństw i cyfry. Od 1 do 10. I idealnie. I dalej można już tam uczyć dzień dobry, do widzenia, miłego dnia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest taka podstawa. No, Teraz uczę się angielskiego też dokładnie w takim kierunku. Dobrze, jak wyglądało Twoje zakwaterowanie na początku? Już wiemy, że korzystałeś z agencji. Czyli jak to tam było? Jak wyglądało? Jakie warunki? Tak jak przyjechaliśmy we 3, to mieliśmy pokój na 3 osoby. Całkiem spoko pokój. Duża szafa była też i lodówka była taka dla wszystkich na piętrze. Jak na pierwsze mieszkanie to było git. Tanio i blisko do pracy. Jak okolica? Sklepy spożywcze to tak, nie wiem, w 5 minutach od hostelu. Okej, jakaś rozrywka, transport, czy łatwo dojeżdżać było? Dojeżdżać było do pracy łatwo, bo mieliśmy autobus. A z rozrywki to nic nie powiem, bo jak pracowałem po 12 godzin, to rozrywka to było siedzenie w telefonie po pracy. Okej, jeszcze nie powiedzieliśmy, w jakim mieście w ogóle wylądowałeś i czy Ci się podoba, czy nie. I czy to jest na obrzeżach byłeś na początku, czy miałeś szansę właśnie mieć dostęp do tego, co to miasto oferuje? Tak się stało, że przyjechaliśmy do Piotrkowa i na razie tu zostałem, niestety. Ale jest jeden wielki plus, że w Piotrkowie wszystko jest w pieszej dostępności. Nie potrzebujesz samochodu, żeby gdziekolwiek dotrzeć. Do Starego Miasta masz, nie wiem, 15 minut, do różnych sklepików też od 5 do 15 minut, zależy gdzie chcesz. Sklepów jest dużo różnych. Jakoś tak. To teraz powiedz mi a propos mieszkania, jak zmieniły się Twoje warunki? No bo zaczynałeś od mieszkania z kolegami. Jak to wygląda teraz? Najpierw mieszkałem z kolegami w hotelu, a teraz mieszkam z żoną w wynajętym mieszkaniu. Wynajmowanym? Wynajętym. Wynajmowanym. Jak się tam czujesz? Bardzo dobre, spoko, bo mieliśmy pierwsze nasze mieszkanie. To była taka malutka kawalerka niedaleko od McDonalda. Ona była bardzo malutka. No a teraz mamy taką trochę większą.
w samym centrum miasta i za normalną kwotę. Mówisz super po polsku. Czy były jakieś wyzwania w nauce tego języka? Nauka języka to, nie wiem, poszło mi tak w miarę łatwo, ale trudne to było dobieranie końcówek różnych i używanie, nawet nie pamiętam jak to się nazywa, że tam 2, 2, 3, 3 i tak dalej, o to. Odmienianie. To jest trudne, to nie wiem jak tego się nauczyć, to się nie da chyba. No, a tak reszta jest spoko. Może dlatego, że jestem z Ukrainy i mamy bardzo podobne języki, no ale jakoś tak. Ale na przykład moja żonka, ona dobrze mówi w angielskim, ale po polsku tak gada trochę średnio. I mówi, że angielski jest odwrotnie dużo łatwiej w nauczeniu niż polski. No a dla mnie to jest odwrotnie, bo angielskiego się uczy i to nic się nie nauczy. Powiedz mi jeszcze a propos tego języka, czy ty od początku mówiłeś właśnie w tym polskim? No bo twój poziom polskiego jest bardzo dobry i bardzo wysoki, w sensie, że ponadprzeciętny jak na kogoś, kto przyjeżdża z zagranicy. Z czego to wynika? Nie. Od początku to nic nie mówiłem. Przez tłumacznik pisałem sobie cyferki i słuchałem, jak ono brzmi. No a dalej, jak zmieniłem pracę z magazynu na zakład, jak to powiedzieć, gdzie robią części samochodowe, na takich tokarkach pracowałem przez 7 miesięcy, to tam akurat starałem się gadać tylko po polsku, no bo Ukraińców tam było mało i ten Czarek, który mnie tam szkolił, to przez 4 miesiące to po prostu z nim gadałem na różne tematy dotyczące gier komputerowych, filmów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on mnie tam poprawił też prawie wszystkie moje słowa, które mówiłem, to no, dostałem takie uczenie, szkolenie od niego. No i tak. No a później jak tu się zatrudniłem do Herkiapa, no to też zespół jest całkiem polski, no i nie ma innego wyjścia. Muszę się nauczyć, no. Życie w nowej kulturze. Jak odnajdujesz się w tej kulturze? Co było dla ciebie nowością, z czym trudno się pogodzić? Trochę mówiliśmy już o tej, że w niedzielę są rzeczy zamknięte. A co jeszcze jest takiego innego? Albo co jest dziwne? Albo... Jak nagrywałem ślub, bo jestem fotografem, gdzieś tutaj zostawię sobie flaszkę. Reklamka. Jak nagrywałem ślub, to było zaskoczeniem zupa na pierwsze danie. No, nigdy tego nie próbowałem, ale jak spróbowałem, bardzo mi się spodobało. Zupka spoko, bardzo ich lubię, te zupki różne, ale było to zaskoczeniem. No bo pierwsze danie to musi być jakieś, nie wiem, sałatka, coś tam takie zimne, wódeczka czy tam jakiś drineczek i lecimy na zabawę. No nie, a tu gorące danie, takie ładne, no okej. Czy życie codzienne w Polsce różni się czymś od życia w Ukrainie? To nie. Pensją, kasa. Tu chociaż jak pracujesz i żyjesz, to nie musisz się martwić o tym, no musisz się martwić o tym, gdzie więcej zarobić, ale nie musisz się martwić na temat tego, że nie starczy ci na cały miesiąc, no żeby coś tam zjeść, zapłacić za różne usługi, internet, bla 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 i tak dalej. Tu jest spoko. No, jak pracujesz, to nawet na minimalną krajową, to teoretycznie powinno wystarczyć na wszystko i tak. Nawet tam odłożyć jakieś może, niedużą kwotę, ale z 200-300 zł można odłożyć w miesiąc tak easy. A tak jak ja nie pracuję za minimalną krajową, to ja mogę odłożyć więcej. Ale nie robię tego, bo tracę wszystko na swoje kamery, na swoje dodatki do kamery i tak dalej. I nie mam kasy i tak. Jak budowałeś swoje życie społeczne w Polsce? Z kim nawiązywałeś relacje na początku? Chodzi tutaj, czy się z kimś zaprzyjaźniłeś z Polski, czy z kolegami z Ukrainy? Kogo tu poznałeś i jak wyglądają relacje tutaj w ogóle? Jak wspominałem, to z poprzedniej mojej pracy miałem kolegę, Czarek,
pozdrawiam, jeśli kiedyś to zobaczysz, to no, z nim najwięcej tak spotykaliśmy się, gadaliśmy na różne tematy. Znalazłem na tym zakładzie pracy 2 kolegów. Pracowaliśmy z jednym gościem już wcześniej w Ukrainie, bo pracowałem też jako serwisant na sklepie komputerowym, a z drugim to jakoś tak wyszło, że ja pracowałem tu na maszynie 38, a on na 36. I tak po prostu gadaliśmy codziennie w pracy razem. Ale nie było tak, że brakowało ci jakoś właśnie kontaktu z ludźmi, że na przykład czułeś się wyobcowany, że nie wiesz, do kogo się odezwać, nie? Okay. Jakoś, nie wiem, z pierwszych dni, może w pierwszych tych, jak pierwszy raz przyjechałem do Polski, to no to wtedy faktycznie czułem się jak ktoś, kto nic nie umie, bo nie było wiedzy o języku, o kulturze i tak dalej. A później tak po tym moim drugim przyjeździe, jak zacząłem uczyć polski, tak w miarę, to wszystko było git. Jesteś tutaj z żoną, jak to się stało? Tak wyszło, że po pierwszym moim przyjeździe przepracowałem na magazynie z 4 miesiące, a później zacząłem tak strasznie tęsknić za babcią, za rodzicami i tak dalej i zdecydowałem się na wyjazd z powrotem na 90 dni. No bo tak zgodnie z przepisami, że 90 dni możesz być za granicą i 90 dni w domu, żeby nie robić wizy i nie tracić na to pieniądze. I po przyjeździe do domu znalazłem sobie pracę. Później jakoś tak wyszło, że poznałem dziewczynę, z którą teraz mieszkam, to jest moja żonka i po tym naszym znajomstwu jakoś niezbyt wiele czasu minęło, jak pobraliśmy ślub. Później powiedziałem jej, że jednak i tak będzie się zbierać za granicę, gdzieś wyjeżdżać, no, żeby zarobić sobie kasę trochę. No i zabrałem ją ze sobą i jakoś tak, jesteśmy tutaj razem już od 3 lat i spoko. Jak trafiłeś do HireQ Up i czym się tutaj zajmujesz? Żeby to krócej powiedzieć, to pracowałem na tych tokarskich automatach i później pomyślałem, że jednak umiem obsługiwać kamerę, mam jakąś wiedzę w montażu i no, dlaczego mam pracować nie w pracy, o której nie marzę? No tak. No i pomyślałem, że trzeba coś zmienić. Jednak się nie boję, już była przeprowadzka, jedna, druga, to myślę, że zmienić pracę to też spoko. No i szukałem sobie różne miejsca pracy i przypadkiem znalazłem tą dziewczynę, z którą kiedyś rozmawialiśmy o pracy jako koordynator, żeby iść pracować na agencję zatrudnienia jako koordynator. No co ona mi powiedziała, że nie ma na razie miejsc takich dostępnych, tych ofert, ale jak coś będzie dostępne, to ona do mnie zadzwoni. I tak dosłownie w ciągu tygodnia chyba to było, może za 4 dni ona do mnie odzwoniła i mówi, że pamiętam, że ty jesteś fotografem, ale mam propozycję, czy nie chciałabyś nagrywać różne TikToki, wywiady i w ogóle prowadzić social media. No i tak wyszło, że się zgodziłem, bo było tak, że mój aparat, którym sobie robiłem zdjęcia, różne sesje zdjęciowe, to on nie nagrywa. To jest taki stary Nikon, ale już on nie działa, ale było tak. I właśnie na tej rozmowie kwalifikacyjnej to było tak, że mi powiedzieli, że dostanie aparat, dostanie komputer, wszystko będzie miał w tym swoim biurze i trzeba iść nagrywać. Właśnie zrobiłem pierwszy testowy filmik, wszystkim się spodobało i tak jestem tu zatrudniony. Teraz w pracy zajmuję się nie tylko nagrywaniem filmiczków, ale również tworzeniem takich rzeczy jak banery, projektowanie banerów, jakieś grafiki dla ulotek, nagrywanie też, pisanie tekstów i czasami tam jakieś reklamki. Robienie treści dla reklam, w sensie tak. Super. Skąd się wzięły Twoje umiejętności foto, wideo, montaż? Kiedyś w 2017 roku w ogóle próbowałem fotografować się z szkoły.
Nie miałem kiedyś ni aparatu, nic, ale u koleżanki był aparat, więc go brałem, coś tam próbowałem, jak każdy tam robi makro dla kwiatków, dla piesków, kotków i tak dalej. Tak mi to się spodobało, że postanowiłem, że trzeba tego się nauczyć. I tak sobie coś tam sam oglądałem na YouTubie, coś tam klikałem, jedno, drugie, trzecie. Później zarobiłem, kupiłem sobie aparat, poszedłem na prywatne kursy, tam się nauczyłem. Powoli sobie upgrade'owałem swoje aparaty, różną technikę dla tego. O nagrywaniu filmików nawet nigdy się nie zastanawiałem nad tym tematem, bo jakoś to było dla mnie trochę dziwne. Ale jak nie było zbyt dużo pracy, to próbowałem montować śluby dla jednego swojego znajomego. On nagrywał dużo ślubów, więc potrzebował montażysty. Nauczył mnie takich zasad Premiera i DaVinci i tak sobie tam trochę pracowałem z nim. Okej, a samego filmowania nauczyłeś się tutaj? Tak, a samego filmowania to nauczyłem się dokładnie już tutaj na miejscu. No bo zaczynaliśmy od takich głupich TikToków, później było coś większego i teraz mój poziom jest dość taki fajny. Co lubisz w tej pracy? Lubię tu wszystko, bo zajmuję się tym, co lubię i polecam każdemu znaleźć coś swojego. Najbardziej to chyba lubię montować, bo siedząc przy komputerze możesz sobie włączyć jakąś muzyczkę w tle i wybierasz najlepsze ujęcia z tego, co jest nagrane. Obojętnie, czy to jest nagranie z drona, czy to jest jakaś reklama, czy wywiad, czy nawet te same TikToki. Teraz powiedz mi tak w skrócie, jak wyglądała Twoja droga od przyjazdu do Polski, pierwszej pracy, do miejsca, w którym jesteś teraz i robisz to co teraz. Magazyn z meblami, preparacja na wózku, robienie części samochodowych na tokarnym automacie i nagranie reklamowe, działania w firmie marketingowej. A myślisz, że jaka cecha pomogła Ci dojść tu, gdzie jesteś? Bo nie każdemu się udaje, nie? Nie każdy tak ma. Co to jest za cecha? No tak, są ludzie, którzy pracują nawet na tym zakładzie, tam gdzie ja pracowałem jako operator tych tokarek, to 20 lat, 15 lat pracują na jednym miejscu. No ja tak nie mogę, sorry. No ale ja lubię zaczynać coś od nowa, w sensie nie lubię, bo to każdy człowiek nie lubi wychodzić z tej zony komfortu, ale nie chcę się zajmować tym, co mi się nie podoba. Ja zawsze starałem się znaleźć coś takiego, żeby ta praca mi przynosiła jakieś nie tylko kasę, a jeszcze i takie zadowolenie takie z tego, czym się zajmujesz. A jakieś przeszkody, które musiałeś pokonać? Właśnie mówiłeś o tej strefie komfortu, że trzeba jednak z niej wykroczyć i że to bywa problematyczne, a miałeś jeszcze jakieś takie momenty, gdzie było Ci trudno? Chyba nie. Trudno było pierwszych 3 miesiące pracować na magazynie, bo nie byłem jeszcze przyzwyczajony do tej pracy. Nic nie wiedziałem, o co tam chodzi. Głównie jak się uczyłem tam. Później jak się nauczyłem, to było spoko. To było bardzo taka spoko praca. Polecam dla wszystkich, którzy chcą sobie jakąś pierwszą pracę, to magazyn to jest top. Nie wiesz języka i dobre. Jedziesz sobie na wózku, zbierasz sobie zamówienia, skanujesz, klikasz 2, 1, ile tam dostajesz tych pudełek i gotowe. Wróćmy do tego fotowideo. Jak zaczęła się ta przygoda, że tutaj działasz na własną rękę, że fotografujesz jakieś śluby i tak dalej? Opowiesz o tym więcej? Jak mówiłem, to zaczynałem jeszcze z Ukrainy pracować jako fotograf i po moim drugim przyjeździe tu do Polski to też postanowiłem, że mogę sobie po pracy dorabiać. Na razie zbieram rozszerzam nawet swoją bazę klientów, bo już tam mam trochę swoich tych zamówień. Generalnie pracuję po godzinach pracy. Na przykład jak mam jakieś zlecenia, na przykład dzisiaj, to
po 17. No bo do 16 pracuję, na miejscu muszę być. No a tak to sobota, niedzielę. Okej, Montaż, generalnie montaż i obróbka zdjęć to sobota, niedziela. Więc zamiast tego, żeby przyjść po pracę, włączyć sobie PlayStation, zagrać tam jakąś FIFA albo Mortal Kombat albo coś innego, to sobie siadasz za komp, otwierasz piwko i działasz. No właśnie miałam Cię pytać, jak to łączysz, ale widać, że cieszy Cię to i że łączysz z jakąś łatwością. Tak, no są dni też, jak każda osoba, przychodzisz bez chęci coś robić już po pracy, bo już jesteś zmęczony, ale takich dni na szczęście jest mało i jakoś mi się udaje to łączyć. Więc jeśli robisz to, co lubisz, to i tak znajdziesz na to siłę i będziesz zadowolony z tego. Dobra, a powiedz mi, skąd są Twoi klienci? Czy to są tylko ludzie z Ukrainy? Generalnie tak, ale miałem też parę, gdzie jedna osoba jest z Ukrainy, a druga osoba jest z Polski. I miałem też dwa albo trzy zamówienia po prostu dla ludzi z Polski. A tak to pracuję generalnie dla ludzi z Ukrainy, bo oni sami mnie do mnie idą. Ja nic nie szukam, nie robię żadnych reklam, bo ja nie mam na to czasu, nie umiem i nie lubię. A tak oni sami do mnie przychodzą i spoko. Co byś powiedział komuś, kto zastanawia się nad wyjazdem do Polski, ale ma obawy? No, obawy ma każdy człowiek, to jest okej, ale nie ma czego się bać tutaj, bo nie jest to takie trudne i nie jest to takie straszne. Ważne, żeby znaleźć sobie pracę, jaka w miarę ci odpowiada. Czyli dla kogoś to może być budowa, dla kogoś to może być magazyn, dla kogoś to może być, nie wiem, praca na różnych stanowiskach. Dla mnie to było, na magazynie było pracować spoko. Możesz pracować bez wiedzy języka i tam ni z kim się tak nie komunikujesz na magazynie, oprócz tych ludzi, którzy ci tam pomagają czasami. I plus tam do kierownika możesz coś tam gdzieś kiedyś powiedzieć. Czyli to taka spokojna praca tak naprawdę? No, ciągle musisz jeździć na wózku, bo mieliśmy takie wózki widłowe. Pobierasz paletkę, jedziesz tu na komputerze, masz gdzie tam ten towar się znajduje i w jakich ilościach musisz to pobrać. Jedziesz na przykład, nie wiem, alejka 52, pierwszy poziom i na przykład 3 takich pudełka z tego miejsca. Skanujesz, pik, 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 gotowe. Jedziesz dalej. No i to jest cała ta praca. A jak jeszcze wyglądała ta praca z produkcją części? Co tam właściwie konkretnie robiłeś? Oj, tam robiłem dużo wszystkiego. Nie było to trudne, ale strasznie trzeba było pilnować wymiarów tych części, bo tam trochę to tak skomplikowane było. Ale da się to zrobić. Tam generalnie jest taka maszyna, nie wiem, ze 6 metrów długości, taki duży taki tank. I tam musisz wymieniać takie płytki, to się nazywało, nożyczki. Ja miałem, nie wiem, z 5 płytek i jedne takie, jak to się nazywa? Wiertło? No, wiertło. I te wiertła często się łamały, no i to było trochę trudne, bo musisz cały czas pilnować tych wymiarów, a tak reszta to jest spoko. Ustawiasz sobie na komputerze wymiary tego, co tam potrzebujesz zrobić, pilnujesz śmieci, żeby wyrzucić w czasie, żeby nie był ten wózek przepełniony, bo później to po całej hali się rozsypie. Doładowywać cały czas prętami takimi, nie było tam zbyt trudno, tylko było troszkę gorąco. Super. A co chciałbyś, żeby ludzie wiedzieli o emigracji? Co jest trudne, co łatwo pokonać? Nie wiem, dla każdego chyba emigracja to jest, dla kogoś jest trudne, dla kogoś nie. Dla mnie na przykład nie jest to trudne. Nie wiem, emigrowałem tylko do Polski, więc o jakich jest innych krajach to nic nie mogę powiedzieć. Ale z tego, co widziałem, to można się przyzwyczaić do wszystkiego. Jeśli masz ochotę, to potrafisz.
Więc nie warto się bać, trzeba coś zmieniać w życiu, jeździć, próbować i no. Na pewno nie będzie gorzej, jak było kiedyś. Na pewno będzie lepiej. Jeśli porównywać życie w Ukrainie i życie w Polsce, to tu się po prostu pracuję i pozwalam sobie to, co nie mogłem pozwolić na Ukrainie. Na przykład tam pracowałem u siebie za minimalną krajową. Za 30 dni to czasami nawet myślałem o jakiejś innej pracy dodatkowej, żeby mi starczyło na później na jedzonko albo tam na zapłatę mieszkania. Tutaj takiego nie było żadnego razu, za ile czasu jestem tutaj. Nawet jak kiedyś dostawałem minimalną krajową też, bo jak nie było zbyt dużo pracy na magazynie, to też mieliśmy dużo weekendów. No ale były też, jak powiedzieć, taka dodatkowa też praca była i to też się opłacało tam iść. I generalnie tutaj, co mnie zaskoczyło tutaj w pracy, to, że w Polsce są bardzo tanie samochody. Z tych takich, tanich tych, nie? Nie mówię o samochodach nowych albo tam za 35 koła i wyżej, a tylko tych, których każdy potrafi kupić, kto ma prawo jazdy, na dojazdy do pracy, tam 4-5 tysięcy to dosłownie 1,5 pensji i możesz sobie jeździć. Na Ukrainie tego nie mogłem sobie pozwolić, chociaż miałem samochód, ale tak wyszło, że kupiłem go w ojca, ale przed tym to długo pracowałem, długo odkładałem pieniądze, ale generalnie ze ślubów swoich. A tak z pracy, za pensję z pracy to nie. Czyli tak ogólnie możesz powiedzieć, że jakość życia bardzo ci się zwiększyła. Mhm. No tak, i jak ta emigracja zmieniła twoje myślenie o sobie? Po swojej emigracji to mogę powiedzieć tylko to, że tutaj na miejscu jestem pewien swoich sił, że mogę, tak powiem, zrobić wszystko. Może nie wszystko, ale większość. Nie ograniczam siebie prawie w niczym, bo nie warto do tego. W Ukrainie było trochę trudno, nawet do wojny. Teraz to nie wiem, jak tam ludzie mieszkają i przeżywają to. To jest szok trochę dla mnie, nawet teraz. Ale kiedyś to, jak mówiłem wcześniej, to nie mogłem sobie nawet pozwolić na kupienie jakiegoś samochodu ładnego. Tutaj takiego nie ma i to tyle. A jesteś tu szczęśliwy? Tak, bardzo. Cheese!